Wadowice to niewielkie miasto, w którym historia, spokojny klimat i miejsca związane ze świętym Janem Pawłem II tworzą wyjątkową trasę spaceru. W tym filmie pokażemy Wam najciekawsze punkty centrum, a po drodze będzie też czas na kilka lokalnych smaczków. Zostańcie z nami do końca, bo Wadowice potrafią zaskoczyć bardziej, niż wielu turystów się spodziewa. Wychodzimy z parkingu przy ulicy Sienkiewicza i kierujemy się w stronę widocznego w oddali budynku Wadowickiego Centrum Kultury. Wadowickie Centrum Kultury jest to jeden z ważnych punktów na mapie turystycznej Wadowic, wspólny dla dwóch szlaków miejskich. Szlak Karola Wojtyły jest to szlak papieski związany z życiem i młodością Jana Pawła II oraz szlak Galicyjskie Wadowice, prezentujący architekturę i historię miasta z okresu zaborów. Budynek Wadowickiego Centrum Kultury, wzniesiony w 1889 roku jako siedziba Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, ma bogatą historię. Pierwotnie pełnił funkcję sali gimnastycznej ze sceną teatralną. W czasach młodości Karola Wojtyły mieściła się tutaj scena, na której przyszły papież występował w amatorskich przedstawieniach teatralnych. Jest to jedno z miejsc, gdzie rozwijała się jego pasja do teatru i sztuki. Dziś jest to centrum kulturalne z kinem i sceną teatralną, goszczące wydarzenia artystyczne i edukacyjne. Dla miłośników śladów Jana Pawła II jest to symboliczny przystanek na szlaku Karola Wojtyły, ukazującym miejsca związane z dzieciństwem i dorastaniem papieża w Wadowicach. Stąd spacer prowadzi nas dalej w głąb historycznego centrum, gdzie papieskie wspomnienia splatają się z bogatym dziedzictwem architektonicznym małego galicyjskiego miasteczka. Idziemy dalej ulicą Sienkiewicza, aż do parku Plac Solidarności. Kolejnym przystankiem naszego spaceru jest Park Plac Solidarności. Jest to zielona przestrzeń w sercu Wadowic, pełna pamięci historycznej. To miejsce łączy w sobie funkcję rekreacyjną z ważnymi akcentami patriotycznymi i pamięci narodowej. Nazwa placu nawiązuje do ruchu Solidarności, który odegrał kluczową rolę w walce o wolność Polski. Spacer alejkami spacerowymi, zieleń i miejsca do odpoczynku stanowią przyjemny punkt na trasie zwiedzania po śladach papieskich. Podchodzimy do pomnika Solidarności. Symbolizuje on ruch Solidarności i walkę o niepodległość oraz demokrację w Polsce. Pomnik odsłonięto 20 listopada 2005 roku dla upamiętnienia jubileuszu 25-lecia Solidarności oraz 15. rocznicy odrodzenia samorządu i gminy. W parku rośnie też dąb Jana Pawła II, pochodzący z nasion poświęconych przez papieża 28 kwietnia 2008 roku. Następnie podchodzimy do Krzyża Katyńskiego. Upamiętnia on ofiary zbrodni katyńskiej, w szczególności osoby związane z ziemią wadowicką. Na pomniku znajduje się lista 250 nazwisk z możliwością uzupełniania. Oparta jest na tzw. liście wadowickiej. Obok pomnika znajdują się urny z ziemią z Katynia oraz Smoleńska dla upamiętnienia katastrofy polskiego samolotu Tu-154 w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 roku.
Obok rośnie Dąb Wolności posadzony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2014 roku. Wychodzimy z parku i idąc po schodach w górę przechodzimy na ulicę Kościelną, a następnie na plac Jana Pawła II. Od razu po wyjściu po schodach na górę z prawej strony mamy kolejny budynek związany z Karolem Wojtyłą. Jest to dom katolicki. Znajduje się w nim scena teatralna, na której w 1936 roku przyszły papież zadebiutował jako współreżyser przedstawienia nieboskiej komedii. Idziemy w lewo i widzimy kamienicę Gedlów, wybudowaną w 1800 roku. Obecnie znajduje się w niej Muzeum Miejskie. Zakręcając w prawo wokół bazyliki, z lewej strony widzimy tylną część żółtego domu, w którym 18 maja 1920 roku o godzinie 17 urodził się Karol Józef Wojtyła, przyszły papież i święty Jan Paweł II. Mieszkanie to mieściło się właśnie w tylnej części tego budynku. Od strony rynku na parterze był sklep, a na piętrze mieszkał właściciel tego budynku. Obecnie w całym budynku znajduje się muzeum, dom rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Obok tego budynku znajduje się bazylika, którą właśnie oglądamy. Za czasów młodości Karola Wojtyły nie była to jeszcze bazylika, tylko kościół ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Tutaj 20 czerwca 1920 roku Karol Józef Wojtyła otrzymał chrzest, w tym kościele przystąpił do pierwszej komunii świętej i następnie do bierzmowania. Pełnił tutaj też posługę ministranta. Później w tej świątyni ksiądz Karol Wojtyła odprawiał swoje msze prymicyjne. Kapłańską w 1946 roku, biskupią w 1958 roku, arcybiskupią w 1964 roku, kardynalską w 1967 roku. Następnie, już jako papież Jan Paweł II, pielgrzymował do tego kościoła podczas wszystkich 3 wizyt w Wadowicach w 1979 roku, w 1991 roku i w 1999 roku. Kościołowi temu w 1992 roku Ojciec Święty nadał tytuł Bazyliki Mniejszej. Obejrzyjmy teraz przez chwilę wnętrza tej bazyliki.
Wychodzimy z bazyliki na rynek. Rynek stanowił centrum życia Karola Wojtyły. Tu był jego dom rodzinny, kościół parafialny i szkoła podstawowa. To tutaj spotykał się z kolegami, chodził do cukierni na kremówki, czy też po prostu do studni zaczerpnąć wody. W 2013 roku odbudowano tę studnię, którą właśnie widzimy. W powierzchnię placu wkomponowano granitowe płyty upamiętniające pielgrzymki apostolskie Jana Pawła II. Znajdują się na nich nazwy polskich miejscowości i państw, a także dokładne daty, kiedy papież był w tych miejscach. Przy rynku znajduje się też dawny budynek szkoły powszechnej, do której uczęszczał Karol Wojtyła. Obecnie jest w nim urząd miejski. Z drugiej strony rynku niż dom rodzinny Karola Wojtyły znajduje się do dziś cukiernia, do której przyszły papież chodził jeść kremówki. Wychodzimy z rynku, czyli obecnie placu Jana Pawła II, na ulicę Mickiewicza. Idziemy tą ulicą. To krótki odcinek papieskiego szlaku, idealny na refleksję nad młodością przyszłego papieża. Tędy Karol Wojtyła chodził do gimnazjum. I już jesteśmy przed dawnym budynkiem gimnazjum, a obecnie przed liceum. Przed wejściem widzimy rzeźbę przedstawiającą młodego Karola Wojtyłę. Było to gimnazjum humanistyczne o profilu neoklasycznym. W programie nauczania były też łacina i greka.
Skręcamy w ulicę Gimnazjalną i po chwili dochodzimy do miejsca, gdzie kiedyś stała synagoga. W 1936 roku Karol Wojtyła był we wnętrzu tej synagogi na specjalnym koncercie słynnego wówczas tenora Mojsze Kusewickiego. Być może był to pierwszy raz, gdy przyszły papież przekroczył próg świątyni innej religii. W 1939 roku synagoga została spalona przez Niemców, a rok później jej pozostałości zostały wysadzone w powietrze. Obecnie na jej miejscu jest przedszkole. Idziemy z powrotem ulicą Gimnazjalną i Mickiewicza. Tym razem zwracamy uwagę na skwer z drugiej strony ulicy Mickiewicza niż oglądane przed chwilą liceum. Jest to ogródek sądowy. Budynek sądu rejonowego znajduje się z drugiej strony skweru, a z obu stron skweru znajdują się ładne kamienice. Wróciliśmy ulicą Mickiewicza z powrotem na plac Jana Pawła II. Skręcamy w ulicę Jana III Sobieskiego, idziemy ulicą Karmelicką i dojdziemy do kolejnego miejsca związanego z Karolem Wojtyłą. Doszliśmy do zespołu klasztornego obejmującego klasztor karmelitów bosych, kościół pod wezwaniem świętego Józefa i dom rekolekcyjny, czyli na Wadowicką Górkę. Jest to miejsce, gdzie od końca XIX wieku rozbrzmiewa cisza kontemplacji i dzwony klasztorne karmelitów bosych. To miejsce związane jest z postaciami świętego Rafała Kalinowskiego i świętego Jana Pawła II. Karmelici bosi przybyli do Wadowic w 1892 roku, aby założyć nowy dom zakonny i pozyskiwać powołania. Pierwszym przełożonym wspólnoty był właśnie ojciec Rafał Kalinowski. Budowę neoromańskiego kościoła i klasztoru rozpoczęto w 1897 roku, a konsekracja świątyni pod wezwaniem świętego Józefa odbyła się 27 sierpnia 1899 roku. Budynek z charakterystycznej czerwonej cegły szybko stał się ważnym ośrodkiem życia religijnego. Kościół pod wezwaniem świętego Józefa to serce całego kompleksu. Dla wielu turystów i pielgrzymów szczególne znaczenie ma fakt, że to właśnie w tym kościele młody Karol Wojtyła otrzymał formację duchową. Jak sam wspominał, mieszkałem wprawdzie obok kościoła parafialnego, ale wzrastałem w kościele świętego Józefa. Klasztor na Górce to nie tylko zabytek architektury sakralnej, ale żywy ośrodek kultu świętego Józefa, Matki Bożej Szkapleżnej i świętego Rafała Kalinowskiego, mocno wpisany w biografię Jana Pawła II.
Przechodzimy na Aleję Wolności i idziemy do Parku Miejskiego. Doszliśmy do Parku Miejskiego. Jest on położony pomiędzy Aleją Wolności a ulicą Karmelicką, na wzniesieniu zwanym Górnicą. Stanowi idealne miejsce na odpoczynek po intensywnym zwiedzaniu papieskiego miasta. Park został założony w latach od 1905 roku do 1912 roku dzięki staraniom Rady Miejskiej. Po II wojnie światowej park został zaniedbany. Renowację parku rozpoczęto w 1990 roku. Odnowiono kopiec, muszlę koncertową, korty tenisowe i dodano nowe atrakcje. Dzisiaj Park Miejski to prawdziwa oaza zieleni i rekreacji. Trzeba też wspomnieć, że młody Karol Wojtyła jako uczeń gimnazjalny występował na scenie parkowej muszli. Park łączy więc historię, przyrodę i kulturę. Jest to idealne miejsce na rodzinny relaks lub romantyczny spacer. Wychodzimy z parku i po chwili odnajdujemy drogę w kierunku kościoła świętego Piotra Apostoła. Idea budowy tego kościoła zrodziła się już wkrótce po wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku. Pierwotnie miał być wotum wdzięczności za ten wybór. Po zamachu na placu Świętego Piotra 13 maja 1981 roku intencja została rozszerzona, świątynia stała się także dziękczynieniem za cudowne ocalenie życia Ojca Świętego. Budowę kościoła rozpoczęto w 1984 roku, a konsekracji dokonał osobiście Jan Paweł II 14 sierpnia 1991 roku.
Przechodzimy Aleją Matki Bożej Fatimskiej, następnie ulicami Podmiejską i Krótką do budynku Koszar 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Służył tu od roku 1900 do 1928 Karol Wojtyła senior, ojciec Jana Pawła II, a mały Karol uczestniczył w patriotycznych uroczystościach organizowanych dla rodzin wojskowych. Ostatnim punktem na naszym szlaku po Wadowicach jest Dom Opatrzności Bożej, Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Tutaj w tym domu młody Karol Wojtyła także przebywał. Kończymy nasz spacer po Wadowicach. Pamiętaj o zasubskrybowaniu tego kanału. Jeśli jeszcze tego nie robisz, wciśnij łapkę w górę i napisz komentarz o tym filmie.